Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Dzisiaj zajmiemy się panem Strzelczykiem, który kręci aferę w nadmorskich smażalniach i wędzarniach. Ludzie uciekają. Dzisiaj postaram się wam wytłumaczyć bardzo skrótowo, o co tu chodzi z tym dorszem i dorszem czarniakiem. Dorsz czarny, inaczej czarniak zwany, i czym różnią się te dwie ryby i czy jest to warte kręcenia afery. O tym się dzisiaj dowiecie. Wnioski wyciągniecie sami. Przygotowałem sobie taki elegancki materiał. Elegancki materiał. Proszę bardzo, tutaj mamy dorsz. Tak wygląda nasz dorsz. Tutaj jeszcze chciałem wam powiedzieć, że rodzina tych dorszy, są 3 podstawowe gatunki dorsza, a resztę wszystko inne. Mamy 3 podstawowe gatunki dorsza: dorsz atlantycki, pacyficzny, grenlandzki. Pozostałe dorsze to są podgatunki dorsza, łącznie z bałtyckim, kildyńskim i dorszem czarnym zwanym czarniakiem, o którym właśnie teraz wam powiem, ponieważ jest wielka afera i smażanie trzeba będzie zamykać. Dobrze, wracamy do zdjęcia dorsza. Proszę bardzo, tak wygląda nasz dorsz. Troszkę opisu. Jest to ryba drapieżna, morska, z dorszowatych. Występuje w Oceanie Atlantyckim, jak również w morzach północnej Europy. Dokładnie takie samo występowanie ma czarniak, z tym, że dorsz dorasta do większych rozmiarów, jest ładny i tłusty. Za chwileczkę pokażę wam i czarniaka, proszę bardzo, a oto jest jego kuzyn czarny. Czy wyglądają tak samo? No, nie wyglądają tak samo, poza tym, że płetwy mają podobne, ale tylko podobne, nie wyglądają tak samo. Czarniak jest bardziej stalowy, bardzo wyraźna linia naboczna, biały taki brzuch, szary, czarny. Skąd się wzięła nazwa czarniaka? Dlatego i wyłącznie, jak otworzy swoją paszczę, to wyścielona jest taką czarną błoną. Dlatego nazwa jest czarna. Tak wyglądają one, rybki, jako żywe. Obydwa gatunki są mięsożerne, zaczynają od planktonu, kończą na rybę i pałaszują rybę. Tu jeszcze wam wrzucę taką ciekawostkę. Wielkie hodowle łososi na wodach Pacyfiku, na wodach Atlantyku. Ryby dzikie nauczyły się podchodzić pod sadze, w których hodowane są łososie, dajmy na to, i zaczęły żywić się też tym granulatem, i jednocześnie wszystkie choroby, jakie łososie posiadają, mogą przechodzić na ryby morskie. To tak na marginesie. Jedziemy dalej z tymi czerniakami. Tutaj mamy rysunek dorsza, żebyście ładnie widzieli. Rysunek czarniaka, dokładnie tak widzimy, bardziej jest taki smukły. Czarniak jest bardziej smukły, widać, że jest mniej nabity. Dorsz jest taki mięsisty, czasami dorsze mają takie wielkie brzuchy, jak się ogląda, albo w sklepie jak leżą, czy po wypatroszeniu. Mają takie wielkie brzuchy, takiego wąsika tutaj pod brodą. No i oczywiście jest smaczny. Do tego za chwileczkę dojdziemy. Jakie mięso ma czarniak? Zobaczymy, co oferuje nam dorsz. Zobaczcie, taki filecik z dorsza wygląda następująco. Elegancki, biały, twardy taki. No i tutaj wiadomo, że po wyciągnięciu kości tutaj będzie się oddzielała, ale to jest nieważne. W każdym bądź razie zobaczcie sobie na ten filet.
A tutaj mamy mięso czarniaka. Proszę bardzo, to jest filet z czarniaka, tu macie filet z dorsza. I teraz zobaczcie, czym te filety się różnią. Czym się różni mięso? Tutaj już Wam powiedziałem, jest delikatne, przy smażeniu elegancko ono się rozchodzi w takie płatki i jak się je je, to ono się rozpływa w ustach, tak? Smakowałem oczywiście i tego, także wiem, jak one smakują. Mięso czarniaka, tutaj macie czarniaka, macie tutaj z tej strony, zobaczcie, filet jest bardziej tak, wygląda, już w oczach wygląda, że jest mniej tłusty, nie jest taki, jak mam to powiedzieć, nie jest taki nabity, nie jest takie to mięso nabite, jak wygląda bardziej wodniste, kolor szarawy, po wyfiletowaniu ta strona od skóry, zobaczcie jaka jest ciemna, mięso jest bardziej zbite, mniej się rozpływa na takie fajne talarki, mniej to się rozpływa i po prostu jest bardziej ciągliwe i trzeba bardziej to przedłużać, przeżuwać, przepraszam. Mimo tego jest bardzo cenioną rybą, w Rosji łowi się jego holendarne ilości 700 ton rocznie i zaopatrywany jest rynek chiński, jak również i europejski. Nie wiem, czy teraz, nie wiem, czy nie ma sprawy polityczne, może wykluczyły tego gracza z gry. W każdym bądź razie dużo czarniaka idzie na rynek chiński. Teraz sobie zobaczymy dorszyka smażonego. Proszę zobaczyć. Ten filecik, co przed chwilą był tam u góry, tak? Ten filecik, co był u góry, my sobie po prostu to usmażyliśmy i zobaczcie, jak ładnie odchodzą te płatki mięsa. Złota skórka, elegancko na masełku, zrobiony z czosnkiem, z cytryną może być. Oczywiście elegancko rozchodzi się. Na pewno jest dobry. Obadajmy teraz, co oferuje nam czarniak i zobaczcie. Troszkę to mięso jednak czarniaka się różni. Jest ta ciemna linia taka od strony skóry i widzicie, ten filet jest mniejszy, wygląda na bardziej suchy, mniej soczysty i mniej tłusty. Tutaj te pomidorki ze szparagami, te pomidorki trzeba było wrzucić obok tego czarniaka, podsmażyć je troszeczkę, przekrojone, podsmażyć, a nawet cherry tomato można sobie smażyć w całości, posypać to solą morską i super sprawa. O smaku mówiliśmy, ten jest bardziej, dajmy na to, bardziej gumowaty, smak bardziej intensywny, taki intensywny morskiej ryby, ten smak ma czarniak mocniejszy, tak? Bardziej delikatny jest dorsz. Zobaczmy teraz składniki odżywcze. Składniki odżywcze dorsza, już Wam mówię, a jeszcze zrobimy od razu składniki czarniaka, żebyśmy mogli sobie porównać te dwie rybki. Dorsz. Tu jesteśmy u dorsza. Białko 18 do 20%. U czarniaka białko, mówimy o 100 gramach ryby. 16%. To są różne źródła, także mogą być troszkę odchyłki. Tłuszcz, zobaczcie, w 100 gramach czarniaka jest tylko 0,6 gram tłuszczu, a u dorsza od 0,7 do 1 grama tłuszczu. Węglowodanów oczywiście te ryby nie posiadają. Tutaj mamy jeszcze kwasy wielonasycone i nienasycone w 100 gramach, 0,15 gram, 0,12 gram u czarniaka, sól 0,14 gramów w 100 gramach, cholesterol 62. Widzicie, ryby zawierają cholesterol. Tutaj mówimy o czarniaku. Co tu jeszcze możemy porównać? Kalorii dorsz ma 82, a ile miał czarniak? Kaloryczność 62, cholesterol, węglowodanów, sól energetyczna 72
kalorii, tak? Czyli jednak cenniejszy według mięsa i smaku i jest jednak dorsz. No, zawartość witamin to jest do pominięcia. Witamina 12 mikrogramów, witamina A u dorsza, witamina A tutaj jest 2,8 mikrograma, czyli zawartość witaminy A w dorszu jest większa. Zobaczmy witaminę D. Witamina 2 1,77, witamina D 1,77 w czarniaku mikrograma, a w dorszu witamina D jest to 0,9 mikrograma. Widzicie? No i później do tego jeszcze potas, żelazo, wapń, magnez, selen, jod, cynk, mangan, miedź. Taki sam składowy, pierwiastkowy skład posiada również dorsz. I mamy tutaj wyszczególnione dokładnie jakie u dorsza, ale mniej więcej składy są podobne, jednak na korzyść dorsza. Dorsz jest coś cenniejszy, ma więcej walorów korzystniejszych z tego mięsa. Tak samo z mrożeniem. Jest inaczej, jeżeli jest puste mięso się inaczej zamraża, chude mięso inaczej się zamraża. Mam filmiki, mrożenie ryb, możecie sobie na ten temat zobaczyć. Możecie sobie pooglądać temat, jak się mrozi ryby. Co najbardziej nas interesuje, składy możemy sobie już pominąć. Weźmiemy sobie cena dorsza. To są i ceny czarniaka. Proszę bardzo. To są takie ceny, które znalazłem w tej samej firmie. Nie będę podawał nazwy tej firmy, ale to znalazłem w tej samej firmie i właśnie, żeby było tak porówno, dobra? Za 2 kg dorsza atlantyckiego, fileta ze skórą, musimy zapłacić 207 zł 90 groszy, a za 2 kg dorsza czarnego, fileta ze skórą, zapłacimy 89 zł za 2 kg. Tak? Zobaczcie jaka jest przebitka. To są ceny, jakie ja znalazłem w internecie, ale ceny, jakie zaproponuje Wam sprzedawca, na przykład z Rosji, albo firma, która ryby sprowadza z Rosji, ceny dorsza czarnego będą o wiele niższe. Ktoś mi napisał w komentarzach, że cena dorsza czarnego za kilogram, filet mrożony, jest gdzieś około nawet 20 zł. O co ta cała afera? Afera jest tego typu, że po prostu dorsza czarnego sprzedaje się w cenie dorsza atlantyckiego nad morzem. Nie pamiętam dokładnie, ile jest za 100 gram smażonego dorsza. To sobie zobaczcie u pana Strzelczyka. Pozdrawiam pana Strzelczyka, dobra robota. Według mnie dla innym kopie dołki, a innym pomaga, ale tak zawsze jest. Pamiętajcie. Także chodzi o to, że pod przykrywką dorsza atlantyckiego sprzedawany jest o wiele tańszy dorsz czarny, który nie jest równy w smaku. Nie mówmy już o zawartości mięsa, ale po prostu smak tej ryby jest troszkę inny, konsystencja ryby jest troszeczkę inna i jedząc można to doskonale wyczuć, jeżeli ktoś jada rybę. Resztę na temat smaku zapraszam do pana Strzelczyka. To nie jest reklama jego, wszyscy go znają. I jeszcze Wam tylko nadmienię, że możecie u mnie znaleźć, tu Wam wrzucę, tu albo tu, wrzucę Wam filmik na temat ryb morskich i nicieni, które występują w rybach morskich. Możecie sobie zobaczyć ten filmik przy okazji oglądania tutaj strzelczykowych rewolucji. Także afera jest o cenę, gdyby ta cena dużo się nie różniła, nie byłoby afery, ale
Cena, zobaczcie tutaj 208 zł za 2 kg, a tutaj 89 zł za 2 kg. Jest różnica i tańszy towar, mniej smaczny sprzedaje się za cenę dobrego, smacznego towaru. Wszystkim życzę udanych wakacji. Pamiętajcie, gdzie idziecie, co jecie, bo wakacje mogą Wam się szybko skończyć. Gdzie? Wiecie, w toalecie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia, zapraszam na filmiki, mam różne filmiki na temat ryb, jak to się zainteresowanie, i wędkarstwo, i rybactwo, i przetwórstwo ryb, i takie, zobaczcie sobie playlistę na kanale. Do zobaczenia i widzimy się w następnych filmikach. Pozdro!